W styczniu wysiewamy kilka rodzajów kwiatów na sadzonki. Jest to czas wysiewu nasion kwiatów, aby wcześniej zakwitły. Niektóre pięknie kwitnące rośliny wymagają sporo czasu od wykiełkowania do pojawienia się pąków. Myślicie, że to za wcześnie? Nie. Rośliny, które ja wysiewam w styczniu, to goździk szabo, goździk brodaty, dzwonek karpacki, begonia, pierwiosnek, męczennica, pelargonia, ostróżka, lobelia, petunia, dalia, bazylia, groszek pachnący, bakłażan, chili. W kolejnych częściach przedstawię Państwu niuanse siewu nasion tych roślin i tajemnice ich pielęgnacji, aby wcześniej zakwitły. Niektóre kwitnące rośliny wymagają sporo czasu od wykiełkowania do pojawienia się pąków. Są bardzo piękne i niezwykłe. Jak uprawiać takie kwiaty, ich cechy i tajemnice opowiem Państwu za chwilę. Ogrodnicy to niestrudzeni i pełni entuzjazmu ludzie. Nawet w środku zimy, już od stycznia, dusza domaga się przygotowania do uprawy, kupujemy nasiona, sprawdzamy stare zapasy pod kątem kiełkowania. Oznacza to, że nadszedł czas, aby rozpocząć wysiewy. Nasiona części kwiatów wysiewa się w styczniu, aby uzyskać wcześniejsze kwitnienie w domu i ogrodzie i aby w kwietniu, maju nasze kwiaty były już w pąkach. Do uprawy pięknych kwiatów, których kiełkowanie przed kwitnieniem trwa dłużej niż 90 dni. Kwiaty, których nasiona kiełkują długo do kilku tygodni. Kwiaty, które dobrze rosną nie tylko w ogrodzie, ale także w domu, na balkonie i w lodziach. Zaraz przedstawię Państwu listę kwiatów, które zaczynamy siać w styczniu. Jakie są zalety siewu w styczniu? Finansowe, ponieważ domowe sadzonki są kilkukrotnie tańsze niż te, które kupujemy wiosną. Wizualne, ponieważ pod koniec kwietnia zakwitnie cały nasz parapet i ogród. Satysfakcjonujące, ponieważ możemy uprawiać odmiany, które sami wybieramy, a nie tylko te, które są oferowane przez sprzedawców. Główne cechy opieki nad sadzonkami w styczniu. Do siewu w styczniu należy wziąć podłoże lekkie, chłonące wilgoć i zaprawione środkami grzybobójczymi. Zapewnijmy młodym roślinom dodatkowe oświetlenie, ponieważ w styczniu mamy za mało naturalnego światła. Przy najmniejszych oznakach pleśni lub czarnej nóżki, czyli zgorzyl siewek, podlewamy sadzonki środkiem grzybobójczym. Zdecydowanie warto uprawiać kwiaty w styczniu. Oznacza to znaczne oszczędności, przyjemność i swobodę wyboru rodzaju kolorów, barw, kształtów. Będziemy mieli kwiaty, które nie zawsze jest łatwo kupić, nawet jeśli nie liczymy się z pieniędzmi. Dalie wysiewamy w temperaturze około 18-22 stopni Celsjusza, aby miały odpowiedni komfort rozrostu. Taka atmosfera zapewni ogrodniczy sukces nawet osobom, które pierwszy raz decydują się na wysiew nasion tych kwiatów. Kiełkowanie następuje po 5 do 20 dni w zależności od wilgotności i podłoża. Dla efektu, który nie przysporzy wiele dodatkowej pracy, użyjmy kompostu przeznaczonego pod wysiew nasion oraz niewielką ilość wermikulitu. Bazylia. Pierwszy wysiew w roku. Bazylia to doskonała roślina używana jako przyprawa oraz jako element dekoracyjny. W sklepach bez problemu ją kupimy, ale zdecydowanie lepszym pomysłem jest samodzielna uprawa tej włoskiej królowej. Wysiew powinien następować w temperaturze od 18 do 25 stopni Celsjusza dla zapewnienia optymalnych warunków. Kiełkowanie następuje w terminie od 14 do 20 dni od posiania, w zależności od temperatury. Na to również musimy zwracać uwagę. Groszek pachnący. Groszek pachnący to niewątpliwie jedna z roślin, których woń jest niezwykle przyjemna, lekko słodkawa.
Aby ucieszyć się zapachem gorzałku pachnącego, musimy odpowiednio wcześniej zaplanować wysiew nasion tej rośliny. I ponownie nie bez znaczenia jest wysokość temperatury. Podczas wysiewu należy zapewnić około 12–13 stopni Celsjusza. Podłoże powinno być użyźnione nawozem do wysiewu oraz niewielką ilością perlitu. Każde nasionko wbijamy na głębokość 6 cm. Kiełkowanie następuje po około 10–14 dni. Chili to roślina powszechnie stosowana w kuchni, zarówno w potrawach indyjskich, tajskich, jak i koreańskich. Ale również i w naszym kraju jest wiele osób gustujących w pikantnych potrawach. Podczas wysiewu należy dla prawidłowego wzrostu zapewnić temperaturę w granicach 21–27 stopni Celsjusza. Użyjmy nawozu do nasion oraz niewielkiej ilości wermikulitu. Kiełkowanie następuje dość szybko, bo w okolicach 3–10 dni. Bakłażany. Niektórzy wysiewają je w pierwszej połowie marca, ponieważ mają dość długi okres wegetacji, nawet dłuższy niż papryka. W kwietniu jest już za późno na siew bakłażanów. Rosną dobrze, kwitną, lecz plon jest słaby. Polskie lato jest wtedy dla nich za krótkie, aby wydać owoce, dlatego niektóre osoby wysiewają je już w lutym. Ja jednak kilka krzaczków wysiewam już w styczniu. Daje to mi możliwość wcześniejszych plonów. Nasiona siejemy na głębokość 4–5 mm. Glebę zwilżamy wodą z opryskiwacza, przykrywamy folią i umieszczamy w jasnym i ciepłym miejscu. Optymalna temperatura kiełkowania wynosi 28–30 stopni Celsjusza. Można je nawet położyć na kaloryferze, przykrywając ręcznikiem lub folią. Sadzonki bakłażana, zresztą jak i pozostałych roślin, należy podlewać ciepłą wodą. W pierwszych dniach tylko za pomocą butelki z rozpylaczem. Upewnijmy się, że bryła korzeniowa jest całkowicie zwilżona. Nie dopuśćmy ani do mocnego nasiąknięcia, ani do całkowitego wyschnięcia gleby.